Witam serdecznie hodowczynie i hodowców. Dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o samicach, wdowach, bo cały czas gadam o tych samcach, ale nie mówiłem jeszcze o samiczkach i kilka miałem fajnych SMS-ów, że poprosili mnie różni hodowcy, żeby powiedzieć, jak tu u mnie wyglądają samiczki. No koledzy i koleżanki, ja bardzo mocno o te samice dbam, tak samo utrzymuję je w wysokiej formie, żeby zawsze były te samice takie w dobrej formie. Karmię je cały tydzień samym ryżem pady, nie? Wiem, że niektórzy karmią jęczmieniem, powinienem karmić jęczmieniem, bo jest to wiele tańsze. No karmię je ryżem pada. Dlaczego je karmię cały tydzień? W piątek, w dzień wkładania, czy tam przed dzień wkładania, daję im samą konopię, żeby je pobudzić. I wygląda u mnie to tak, że od poniedziałku do piątku są na tym ryżu pady, podaję cały czas ten ryż pady, do wody daję zazwyczaj czystą wodę albo jakiś tam elektrolit, ale w piątek już dostają konopie, czyste konopie dostają jakiś tam elektrolit, zazwyczaj jest to Toliamin Forte albo prankę, bo tym samicom jak są zamknięte tam i one są wdowy, to im nie podaję codziennie tego prankę, nie? No ale dbam o ich właśnie formę i one mają dlaczego podaję, kąpię je w dzień przylotu gołębi, czyli w sobotę. Jak w sobotę jest wkładanie, to w niedzielę je kąpię lub w sobotę wieczorem je kąpię, zależy z jakiego lotu. Dlaczego? No żeby ta samica motywowała mi tego samczyka, wiadomo, no ona jest wtedy świeża, pachnąca, na tym pobudzona, samczyk przylatuje, no to wiadomo, że ona czeka na niego z otwartymi, jak to można powiedzieć, z ogonem do góry, nie? Dlatego ta musi motywować mi tego samca do tego, żeby go nie zniechęcić. No ona przylatuje ten samczyk i ja mam zawsze tę samiczkę wpuszczoną akurat na nowym gołębniku. To jest na nowym gołębniku, pokaż, one tutaj sobie siedzą, te samiczki tu są ponumerowane cele, bo one po drugim łączeniu na jajka, jak będzie drugie łączenie jajka i ich rozdzielę, no to każda samica ma tutaj podpisany numer, nie? I tu będzie siedziała na przykład samica z numerem 4, nie? Na tym, tu jest akurat jedynka, która jest tutaj. Ja je zamykam i one są cały czas zamknięte, żeby mi się nie łączyły w pary, bo jak się połączą w pary, to one już samca mnie nie motywują, nie? Sprzątam je tak samo, codziennie. Dbam o nie naprawdę dobrze. Wyczytałem kiedyś w książce właśnie o wielkich mistrzach, którzy lotowali samymi samcami i mówili, że samice są mega, bardzo ważne, żeby motywowały tego samca. No i na przykład jak one są już po kąpieli, ja je wpuszczam tutaj, nawet na noc ich nie wpuszczam, tylko wpuszczam ich w sobotę, kąpią się. Jak wyschną, to każdego samiczkę zamykam z tej strony cele i samiczkę wpuszczam tutaj. I ona sobie siedzi, samiec wraca, no wiadomo, ona zaczyna do niego wyjść, on se trochę podziubie, bądź nie i wpuszczam jego tutaj, zamykam to i go zamykam tą klatkę i go wpuszczam. U mnie cały czas miska lęgowa jest w celi. Nawet przed chwilą rozmawiałem z moim kolegą, że mu wysłałem zdjęcie właśnie do Przemka, że dużo gołębi mam, właśnie pokaż tam, że one siedzą w celach, w miskach, widzisz, teraz się nie boją, że chcą sobie, siedzą w miskach i oni śpią. Ja im nie zabieram misek, nie daję, cały czas mają celę otwartą, cały czas mogą wejść do niej, wyjść, karmię i oni bardzo mocno pilnują. Niektórzy mówią, że gołębie powinny właśnie roczne, młode wychować. Ja się z tym nie zgadzam. Lecę na sucho, raz spróbowałem tylko na gołębie, na mokro i mi się nie udało. Ale co jeszcze do tych samiczek? Jak one są pozamykane i cały tydzień są zamknięte. Jak przychodzę ich karmić, ja ich karmię tu, pokaż misiu, gdzie je karmię. No. Karmię tutaj. Pierwszy raz tu jestem. No, karmię ich razem, nie? No przychodzę na przykład, wypuszczam samce na godzinę lotują, wypuszczam wszystkie te samice, karmię je. Jest to trochę takie męczące, tylko później one jak się nauczą, to one wskakują i ja te cele zamykam. Zamykam te szafy, wodę różnie z wodą jest. Nieraz zostawiam, a nieraz po prostu przystawiam słoik. One są tak już nauczone, słoik przystawiam i ona sobie tu stoi i pije tą wodę ze słoika, nie? Ale jak jest mocno gorąco, czy coś, to przychodzę i ze 3 razy im daję te picie, nie? Ale mówię, no one muszą być cały czas zadbane, nie? Cały czas muszą być zadbane, cały czas trzeba mega o nie dbać. O te samiczki, oni wymagają bardzo dużo opieki. Nie można ich przede wszystkim nauczyć, jak niektórzy mówią, że nie wolno się, teraz powiem tak kolokwialnie, nie wolno siebie zaparzać z nimi, żeby one nie szły w parę do tego, bo tak samo tracą motywację, nie? One muszą być cały czas taki dystans do nich,
i muszą być cały czas nabuzowane na swojego samca, nie? No i dlatego ja na przykład samic przed lotem nie pokazuję samcom, nie? Nie pokazuję zawsze po locie, nigdy nie pokazywałem, boję się tego zrobić, żeby pokazać, bo no, jak człowiek się ustawi pod jeden typ, pod jeden swój jakiś tam system, to tak się według tego systemu idzie, nie? Tu jest dużo samic, które to są pożyczone od kolegi, nie? Tam, bo po prostu miałem za mało samic. Miałem za mało samiczek i pożyczyłem je od kolegi i one są, kilka już tam jest takich, że i dużo jest też moich, ale mówię, no kilka jest pożyczonych od kolegi, nie? Które tu są. No i co, no to w karmie nie wiadomo, cały tydzień, tak jak mówię, tu zobaczcie, jest ryżpady, one sobie jedzą tego ryżupady, nie ma tam wyliczania, one na ryżupady się nie zapasą, nic nie zrobią, nie ma jakiegoś wyliczania, nie ma nic, one dostają tyle ile trzeba. Sobie biorą tyle ile trzeba, no mówię, do wody to podaję różne, ale zazwyczaj jest czysta woda, może raz w tygodniu rangę. No i w dzień właśnie tego przylotu tych samców i 2 dni wcześniej dostają przez 2 dni konopie, nie? Konopie pobudzają, ładnie one mi zaczynają wyć. Nie mogą ich właśnie, mówię, nie są pozamykane w celach, później wkładam je tam, samce przylatują, one je witają pięknie, te samiczki, bo są spragnione tego samca. Już jedna uciekła, ta samica. Spragnione tego samca. Samiec, wiadomo, to jest dla niego super nagroda. Pomigdalą się, pomiszczą, ona jest wykąpana. To z gołębiami to tak jak z ludźmi, no. Facet też jak wraca do domu i kobieta na niego czeka, wykąpana i czysta, to też jest zadowolony, nie? Przenośni, zaraz będą komentować, ale ogólnie mówię, samczyki są delikatne takie w tych, że właśnie one się szybko zrażają, jak ta samica przestanie go motywować, to powiem wam szczerze, że miałem takie przypadki, bo ja leciałem samicami też, ale leciałem zawsze jednym i drugim klasykiem, nie? Samcami i samicami. Samicami to tam ja nie widziałem różnicy, czy one są klasykiem, czy z totala, tam nie będę. No, mam kolegów, którzy lutują, specjalizują się samicami, no ale oni to robią zawodowo, nie? Inaczej, tak jak ja podchodzę do samców. Ja akurat dlatego wybrałem jedną płeć samczyki, bo na 2 to się nie da tego. Ja jestem jakoś tak przywiązany bardziej do samców. No i mówię, ona na niego czekał, no fajnie sobie tam po nim skacze. I też tak przychodzę i nie robię tak, że zabieram tą samicę tak chamsko, żeby go tam widział. No tak staram się to robić takim ukradkiem. On wyleci z celi, to gdzieś ją tam wezmę, tą samicę, to jest takie, wiesz, no jedni się z tego będą śmieli, drudzy będą mówić, no ja nie chcę ich bardzo zrażać, nie chcę, żeby one się czuły w tym gołębniku super, żeby przylatywały i właśnie te samice. No powiem wam tylko szczerze, jeżeli latujecie samicami, to dbajcie o te samice tak, jak o te samce. Wiadomo, nie robi się im oblotów, aczkolwiek lepiej by było, żeby zrobić im obloty, ale nie robi się im oblotów tym samiczkom, to żeby mi nie poginęły, nie? No widać, jakie one mają. To nie jest może forma jakaś tam lotowa, ale jest na pewno forma taka, jaka powinna być dla tego, nie? Teraz będę je łączył 28 na drugie, teraz już właśnie te samiczki z powrotem szykuję. Od piątku będą dostawały właśnie tą konopię, żeby właśnie ładnie poszły w parę. Tą samiczką, każda ma swój numer tutaj, to jest akurat Steli 26. Samce wiem, w których celach są mniej więcej, dlatego nie mają tych skinek tak pozakładanych, ale samiczka, nie? Wszystko jest elegancko, czekamy na lot i zobaczymy, jak to będzie. No, jest tych samczyków rocznych 28, 7 mi zjadł jaszcząb, z tym 3 stare, wiem, że się powtarzam, no ale to przykre. No i co, no tyle do tych samic, nie? No wiadomo, że no mówię, no trzeba bardzo dbać o te samice, nie? No one są naprawdę bardzo ważne. Ja przeczytałem książkę właśnie o Jensenach też i oni lecieli samczykami, krótkie dystanse tam do 300 km, ale oni mega dbali o samice też, nie? I jak zauważyłem, że jak dbam o te samice są naprawdę zadbane, wszystko tak jak się należy, to fajnie te samce motywują, te samce się nie zniechęcają, lecą do nich mega i tak jak powinno być, nie? Ale uważaj, no wylałaś wodę, no. O Boże. Zobacz, tu pokaż Przemkowi, patrz Przemuś jak pastor, cały czas, cały Boży dzień, widzisz? Cały Boży dzień, tak siedzi ten pastorek twój. I on nie miał młodych, nie? Cały czas tak cały dzień siedzi w tej celi i cały czas siedzi.
Kał jest elegancki. To leniwy jest. Nie jest, to jest No jak super tak cecha. siedzi? Nie, to jest super cecha gołębia, który pilnuje cały czas swojej celi. Cały czas jest w misce, śpi w misce. Nie ma, że on tam wychodzi po gołębniku lata. Zobaczcie, i to jest niewiele tylko takich gołębi. Tam jest następny taki No gołąb, to który też jest, też siedzi. On cały czas też ten gołąbek pilnuje celi, nie? Cały czas, to jest, mi się podoba, właśnie lubię takie gołębie. Chciałbym mieć takich 20, by wystarczyło, co pilnują te gołębie. 431, on też tak cały czas ten gołąbek w celi. Kilka mam takich, mówię, gołębi spółowe, które siedzą, gdzie wychodzą i nie miały młodych, nie? No także o to właśnie w tym chodzi, żeby on pilnował tej celi, tego domu, nie? Żeby był cały czas, bo to jest jego, on tam ma jedzenie, ma wszystko, nie? No i tyle, coś, jakieś pytania, to proszę pisać pod filmikiem. Odpowiem z chęcią na pytania co do tych samic, może czegoś nie wiem. No tam też piszecie, dzwonicie, żeby mówić o tych samcach, jak ja tam szykuję. No ja tam szykuję bardzo mocno te samczyki na te loty. Dobra, dziękuję, pozdrawiam serdecznie, łapki w górę, subskrybujcie. No i co, no powodzenia w lotach i czekamy. Do zobaczenia.